Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zabierzemy Was do konstruowania mocowań amortyzatorów, mocowań górnych. Będziemy się dzisiaj tylko i wyłącznie tym zajmować. Wzmocnimy trochę naszą ramę. Idziemy powoli do przodu. Nie zapomnijcie skomentować, zadawać pytań. Na końcu będziemy w każdym filmie odpowiadać na Wasze pytania. Prosto od Sebastiana Metal. Przyjechały tutaj wycięte już blaszki. To są mocowania górne amortyzatorów. To jest tył, to są przednie. A i tutaj takie kilkadziesiąt sztuk powycinanych blaszek. Także bierzemy się do roboty. Teraz będziemy robili mocowania amorów górne. Trzeba tutaj gdzieś ustalić jakieś właściwe miejsce. Odpowiedni kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy tylnej. I tyle. No i najgorsze co, to ustalić jakąś wysokość. Będzie to najtrudniejsze. Nie mamy tak za bardzo punktu odniesienia. Co prawda mamy tutaj dużo zakresu regulacji, bo mamy i w goleniu, i oczywiście też na sprężynie troszeczkę możemy się pobawić. Ale mimo wszystko w tym momencie nie jesteśmy jeszcze w stanie zapakować tutaj sobie silnika i skrzyni, bo jest troszkę za ciężkie dla tej na razie takiej prowizorycznej konstrukcji. Czyli będziemy coś celowali wstępnie na jakąś wysokość, a później się dogra to już gwintem. Robimy mocowanie amora tylnego. Jedno już mamy zrobione. No i drugie sobie chcemy zrobić luszczane odbicie, żeby już uniknąć kombinowania i żeby mieć symetrycznie, więc odrysowałem sobie. I zobaczymy, czy się uda uciąć tak samo. Bo niestety, o ile z tej strony jest dość prosta sprawucha, no to tutaj akurat cięcie jest takie pod skosem brzydkim. Wymiary powinny trzymać takie same. Dobra, słuchajcie, jest godzina 1 w nocy. Jestem tu praktycznie od 7 wieczorem. No i generalnie cały czas siedzimy, liczymy, przestawiamy, ustawiamy. I może po tych kilku godzinach będziemy w stanie przyspawać ten oto jeden wspornik. Tak, tutaj w sumie jedno z trudniejszych zadań. Dlatego, znaczy no może nie trudniejszych, ale no trzeba troszeczkę się przyłożyć do tego. Ponieważ przy takim amortyzatorze no spawanie górnego mocowania decyduje nam i o kącie wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy, który nie ma dla nas dużego znaczenia w przypadku akurat tylnego zawieszenia, bo on się praktycznie nie zmienia, sobie po prostu jest i decyduje nam jedynie o zakresie pracy stworzenia dolnego, bo tutaj jest nie taki płaski, tylko lekko pochylony, więc musimy się z tym szczelić, żeby w miarę sobie pracował ten stworzeń. Natomiast drugą rzeczą jest wysokość, która zdefiniuje nam praktycznie wszystko, na jakiej wysokości będzie wóz, czy będziemy mogli go podnieść, czy będziemy mogli go obniżyć. No i druga rzecz, która jest też ważna, kąt pochylenia koła, no to też musimy dobrze sobie tutaj ustalić już na wstępie. Tutaj mamy co prawda fasoleczki na środku poustawiane, no ale żeby z grubsza być w jakimś podobnym zakresie, prawa, lewa strona i w sensownym zakresie. Tutaj akurat jeśli chodzi o kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy, ustalamy go na 5 stopni, tak jak ma ta zwrotnica w oryginale i ten MacPherson cały. No a kąt pochylenia koła to tak wstępnie 1,4 stopnia, żeśmy tutaj sobie tak ustawili. Dość ładnie się opona ustawia do tego kąta pochylenia koła. Więc po tym czasie cięcia, gięcia. Ja myślę, że tutaj jednak więcej mieliśmy myślenia, liczenia. No, mamy pierwszy punkt, do którego już będziemy całą resztę się dostosowywać, resztą mocowań. Wyliczony. Tutaj mamy nasz kątomierz do kąta wyprzedzenia. Katastrofa. Rozwaliłem wszystko. To jeszcze raz. No i tutaj sobie ustawiamy okolice 85, czyli to jest 5 stopni od pionu, a 85 od poziomu. Teraz mamy 85, tak. 50. Zaraz ja to wszystko oczywiście będę trzymał. Będziemy
No jeszcze wiesz, przed nami będziemy to spawać, Tak. będziemy punktowo spawać, mierzyć, Tak jest. ciąć i jeszcze raz spawać, tak żeby wszystko się zgadzało, nie? Dokładnie tak. Więc to pewnie, że zobaczycie, że jest przyspawane i gotowe, to znaczy, że jeszcze spędziliśmy pewnie z 5 godzin na tym, żeby to wszystko połapać. No i tutaj jeszcze oczywiście chcemy sobie pachwinowy szef zrobić, zanim to przyłożymy, bo i tak tutaj będziemy mieli szparkę i to akurat nie będzie spawane z tej strony, tylko z 3 stron i tutaj na górze do tego, więc tak. Czyli to będzie tak obspawane jeszcze, nie? Tu. Tak, dokładnie. I ten zaspawamy sobie. Dokładnie tak. No to co? Spawamy coś. I've been shining under city lights. All this doubt around me, then but look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This is better life, you never tried, I bet it right. This is better life, you never tried, I bet it right. You been stuck just where you at because you never. Dobra, jedno mocowanie wstępnie jest, teraz drugie mocowanie, czyli tak samo wykręcamy sprężynę, musimy napiąć amortyzator, napinamy go, nie? Czy raz? Ściskamy. Ściskamy go do poziomu takiego, o ile tutaj będzie na jedno koło, jaka będzie masa, czyli jakieś 260 kg? 270 pewnie. 270 kg. Liczymy, że 270 na jedno tylne kółko, a z przodu na jedno kółko po 130. Wtedy byśmy dalej byli w masie 800 kilosów. Może nawet się uda poprawić troszkę rozkład mas i będzie mniej niż 270. Jakbyśmy zeszli do 240, a przód 160, to już by był taki rozkład bardziej proporcjonalny, że tak to nazwę. Teraz to mimo wszystko jest zdecydowanie ciężej z tyłu. Było. Na pewno mi zadowolony jesteś z tego koła, jak to pospawaliśmy i nie uciekło w miarę? Tak, z Nie tego uciekło. jestem zadowolony. I teraz trzeba odwzorować to samo tutaj. Tak, i tutaj musimy się skupić, żeby zrobić tak samo. Mamy już odwzorowany kawałek, więc z grubsza wydaje się, że trzeba go tylko dobrze ustawić. To też nie jest proste. Dojechać amorem, ustawić kąty. W teorii wydaje się proste, natomiast trzeba to dobrze przemierzyć. Dobra, no to teraz tak, suwmiarki, poziomice i lecimy. Dobra, jest już prawie trzecia, więc mniej więcej 1,5 godziny minęło, zanim przerzuciliśmy lewy słupek, bo tu szybko żeśmy wspawali, bo mieliśmy już ustawione. Przerzuciliśmy na prawą stronę, to znaczy to jest lewa, to jest prawa, ale tak odwrócimy kamerę. W każdym razie odbicie tego słupka trwało 1,5 godziny. Tak, zdecydowanie ciężki temat. Jeszcze tutaj doszedł nam temat poziomów naszej posadzki, ale generalnie udało się uspawać dokładnie tak samo. No, bo te Plus poziomy minus też- 1 mm. No, te poziomy też musieliśmy uwzględnić, nie? Tak, bo niestety zwrotnica nam tutaj troszkę podnosi amora i nie możemy mieć na tej samej wysokości dokładnie tego amora, natomiast płytkę musimy mieć na tej samej wysokości względem ramy. Także tutaj ramę mamy wypoziomowaną, ale same amory jeszcze uwzględniają naszą nierówną posadzkę. Znaczy co, generalnie zadowolony jest też, tak? Tak, jestem zadowolony. Teraz sobie wstawiamy tutaj jeszcze drugie wzmocnionka. Trzecie i czwarte to zostawiamy na później. No dobra, no to tyle i lecimy do spania, bo jest godzina prawie trzecia. Może przed 4 będziemy w domu. Chwila snu i działamy od nowa, nie? The next day. Jak możecie zauważyć, tył mamy wstępnie gotowy. Zostało jeszcze wzmocnienie tutaj z przodu. Tutaj mamy puszczone do tylnej belki. Obydwa są zrobione. Zeszło nam z tym parę godzin, ale jest. W tym momencie Kazimierz zajmuje się przodem. Znaczy, będziemy się razem zajmować, ale ja teraz muszę coś wam ponagrywać. Plan jest dużo łatwiejszy niż tył, prawda? Tak, zdecydowanie tutaj musimy tylko ustalić sobie wysokość, co jest bardzo proste z grubsza mniej więcej. Żadne kąty, nie? Tak, żadne kąty, bo tutaj już belka definiuje kąty koła, a tutaj tylko trzeba mniej więcej na środku sobie ustawić amora, no i tutaj wysokość ustalić względem belki i tyle. Czyli to powinno pójść dużo szybciej. Tak, zdecydowanie szybciej nam to pójdzie.
No i rozbieramy sobie amory, tak żeby móc sobie swobodnie ustawić amortyzator na danej wysokości, bo tak to w tym momencie jeszcze nie mamy żadnej masy praktycznie, która by nam naciskała, więc musimy to sobie ustalić pasem. Ściśniemy sobie amora, tak jak robiliśmy to dokładnie z tyłu i tyle. Nie używaliśmy w tym wypadku żadnych profesjonalnych narzędzi. Pełna opcja na brudasa. BHP pierwsza klasa. Tak, BHP pierwsza klasa. O, ile mamy tutaj os. Z amora się wysypało. Belkę mamy z Mazdy RX-8. Przekładnia BMW E46. Żółtą nalepeczką z przełożeniem 13:7:1, czyli najkrótsza możliwa, z przełożeniem liniowym, bo E46 M3 miało nieliniowe przełożenie, czyli na środku było większe, na brzegach mniejsze. Dzięki temu była lepsza teoretycznie na prostej precyzja w lekkich łukach. A ta ma stałe, szybkie przełożenie. Do przekładni z BMW zmodyfikowaliśmy sobie belkę, na razie tak wstępnie, tak żeby była mocowana na seryjnych punktach swoich mocowań. Thousands of tears later. Okej, kolejny dzień, kolejna noc właściwie, bo jest 23, zaczynamy działanie. Podziękowania dla Grzegorza ze 126 Collection i firmy Pionard za załatwienie tutaj takich blaszek, które Kazimierz zaprojektował do ramy. Jeszcze wczoraj w nocy, właściwie byłem w Katowicach. Mamy je, możemy działać. Tutaj mamy kolejne blaszki, które Kazimierz zaprojektował. Zobaczycie je później, gdzie one będą montowane i do czego będą służyć. Natomiast Kazimierz tutaj już czeka z mieszami i gotowy do spawania. To jest żyrafa. Jak się tak patrzy, to jest żyrafa, to nie jest miecz. To zależy zawsze wszystko od punktu widzenia. No dobra, zaprojektowałeś żyrafy i gdzie te żyrafy będą? Żyrafki damy sobie od strony wewnętrznej, a te miecze damy sobie od strony zewnętrznej. O, takie wzmocnienie, bo tutaj mamy najsłabszy punkt łączący przednią beleczkę z ramą, więc trzeba to dobrze wzmocnić. Dobra, jeszcze Kazimierz tutaj smaruje, spróbujemy to jakoś zabezpieczyć takim podkładem, żeby pomiędzy tymi blaszkami ta korozja nie chwytała tak mocno. Oczywiście rama będzie pomalowana cała i tak dalej, no ale jeżeli możemy to zrobić teraz, no to spróbujemy dmuchać na zimne. Tu są blaszki gotowe, ja je nazywam miecze. Kazimierz je nazywa żyrafą, przynajmniej dwa z nich, tak? No i co, no dzisiaj zostaje. Dzisiaj będziemy spawać tak naprawdę, właściwie Kazimierz będzie spawał ramę, spawywał te blaszki. Ja ponagrywam, biorę aparat, podłożę wam jakąś muzyczkę, nagramy to, żeby mieć pamiątkę, jak to wszystko wyglądało. Pod koniec filmu oczywiście wrzucimy pytania, odpowiedzi, także jeżeli coś wam się nasunęło, no to dajcie znać w komentarzach, wybrane komentarze, wybrane pytania. Na koniec filmów będziemy po prostu robić takie podsumowanie z odpowiedziami, więc co? Czas na spawanie. Let me write. I just took a chance and yeah, I rolled the dice. Yeah, women I'll be bad because the fuck was nice. But yeah, I must admit. Parę rzeczy jest już przyspawanych. Dodatkowo no jeszcze mamy jakieś plany tutaj później porobić, tylko nie ma w tym momencie silnika. I dopóki nie ma silnika, to też tutaj niektóre rozwiązania będą musiały poczekać. Dopiero jak sprawdzimy, gdzie wychodzi silnik, gdzie wychodzi skrzynia, będziemy mogli niektóre z tutaj jakby dodatkowych rzeczy, dodatkowych blaszek, wzmocnień zastosować, więc na razie z tym czekamy. Rama jest prawie gotowa.
jest na tyle gotowa, żeby spróbować wpasować w nią budę. I to jest najważniejsze. Wpasujemy budę, będzie mogła iść na klatkę, klatka ją usztywni, no bo w tym momencie oczywiście tutaj jeszcze nam wszystko pracuje. Jak pójdzie klatka, usztywni nam kielichy, zrobi całą konstrukcję tak naprawdę i klatka będzie tą główną konstrukcją. Natomiast no, chcieliśmy też tą jakby tutaj ramę mieć dobrze zamocowaną, dobrze zespawaną i mało pracującą. No ale cóż, oddaję głos do Kazimierza, który pokaże nam tutaj wszystkie te rzeczy, które dzisiaj jakby zrobiliśmy. No i chyba będziemy kończyć tego dzisiejszego vloga, czy tego kilkudniowego, ale puszczonego właśnie dzisiaj. No i tak, przejdźmy jeszcze odnośnie tych rzeczy. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli lubicie nasz projekt. Dajcie subskrybuj, na pewno nam to pomoże. Na końcu będziemy odpowiadać na niektóre z pytań. Także zaczekajcie do końca, a teraz wracamy do ojca dyrektora tutaj. Powiedz mi, co to tu jest, jak to wygląda. Wiem, że przyspawaliśmy jeszcze takie tutaj uchwyty. Tak, takie tak zwane uchwyty do pyty do przedniego pasa. Tak, żebyśmy sobie mogli tutaj odkręcać to, co będzie nam trzymało chłodnicę i ewentualnie jakieś dodatkowe rzeczy, które będziemy mieli z przodu. No poza tym spawaliśmy te wszystkie wzmocnienia w newralgicznych punktach, tak żeby mieć jak największą sztywność boczną podwozia naszego, bo sztywność taką pionową doda nam właśnie klatka, na którą będziemy się pakowali po zrobieniu budy. No na pewno jeszcze coś musimy tutaj pospawać w kwestii mocowań skrzyni, silnika. Jest sporo do zrobienia takich detali. Sama rama, no jak widać, koła stały dość szybko, natomiast jeszcze dużo takich detali, które musimy przemyśleć, tak żeby było gdzie choćby kolumnę kierowniczą sobie powiesić, czy pedalierę zamontować. Jest ok? O, jak to daje po oczach ładnie. Czy po skończeniu projektu będziesz w stanie wymienić, z jakiej marki samochodu pochodzi każda zastosowana w nim część? Będziemy w stanie, prowadzimy skrupulatną listę części, które tu są zastosowane. Ta lista będzie nam też służyć do tego, żeby później w przyszłości, za parę lat będziemy coś potrzebować wymienić. Sprawdzamy sobie tą listę i od razu możemy wiedzieć, jaką część zamówić. Tak samo na końcu projektu postaramy się podsumować to wszystko finansowo, ile ten projekt kosztował. No i będzie to bardzo ciekawy odcinek. Nie lepiej by było to robić na rurkach? Jeżeli chodzi o rurki, jedną konstrukcję, jeżeli sobie przypominacie, albo jeżeli jeszcze nie oglądaliście, robiliśmy z Kazimierzem Hayabusę, czyli 126 Hayabusę z silnikiem z motocyklu. Tam jest konstrukcja rurowa, cała, łącznie z dołem. Przysporzyła nam ona trochę więcej problemów, ponieważ ten dół, z racji tego, że jest to okrąg, jest to rurka, musieliśmy się więcej napracować, żeby ją dopasować. Dużo projektów we Włoszech, na przykład u moich znajomych, jest robiona na ramie właśnie tak jak u nas i jest to dużo łatwiejsze, a klatka oczywiście będzie zgodna z załącznikiem, będą wszystkie rurki takie jak powinny być, więc tutaj o bezpieczeństwo jakby będziemy spokojni. Damian, czy to auto musiało przejść jakieś testy? Co z homologacją? Jeżeli chodzi o testy, na pewno będzie przechodzić nasze testy. Natomiast jeżeli chodzi o homologację, wiecie co, na razie tego tematu nie będę poruszał. Pewnie będzie to tak jak w poprzednim maluchu. Czy myślicie, planujecie po ukończeniu projektu o przedstawianiu go szerszemu gronu, czyli wyjazd Time Attack za granicą? Planujemy wyjazd za granicą. Na razie on jest w planach i to jest tam kilka procent, ale mam nadzieję, że to się spełni. Już pewne kroki w tym kierunku poczyniłem. Jeżeli chodzi o zaprezentowanie go w Polsce, na pewno będziecie go mogli zobaczyć na jakichś wystawach, jakichś pokazach, jakichś przejażdżkach, gdzie będziemy nim jeździć. Po prostu będziecie musieli jakby śledzić nasze social media. Możecie wbić na Instagrama, tu. No i pewnie przyszłościowo wszystko tam będzie. Nie braliście pod uwagę napędu na 4 koła przy takiej ogromnej mocy? Kwestia napędu na 4 koła była brana pod uwagę. Kazimierz jest jego zwolennikiem, jeżeli chodzi o ten projekt, ale jest mały, drobny taki problem, mianowicie chodzi o taką pewną rzecz. No i niestety budżet nam na to nie pozwala. Kazik, gdzie i jak zdobyłeś w tak młodym wieku taką wiedzę praktyczną? Nawet nie chodzi mi o szkołę, choć to też jest bardzo ważne. Tyle, że szkoła bardziej uczy teorii. Miałeś jakiegoś mentora, znajomego, kogoś z rodziny, kto ci taką wiedzę fizycznie w praktyce pokazywał? Nie, to tak wyszło codzienną pracą,
czasem popracować na to wszystko, co mamy. Plus oczywiście głównie chyba anglojęzyczne źródła naukowe, że tak to nazwijmy, internetowe czy to książkowe. Jeszcze lat temu kilka, kiedy ten internet nie był aż tak popularny. Czy przed rozpoczęciem nagrywania udzielałeś się na jakichś forach typu Racing Forum, czyli RF w skrócie? Tak, no jestem jakimś użytkownikiem różnych forów. Chyba każdy zajawkowicz takie fora gdzieś tam odwiedza, zna się z innymi użytkownikami, więc tak, jestem użytkownikiem forów. W jakim stopniu będzie przypominał małego Fiata? Wizualnie to będzie chyba bryła w 100% dalej mały Fiat, natomiast z pełną aerodynamiką, jaką tam wymyślimy i Fryderyk tutaj głównie chyba wizualnie będzie za to odpowiadał. Natomiast koncepcyjnie mimo wszystko ma przypominać to malucha. A podtrzymanie turbo typu Fresh Air zamiast 2 turbin było przez Was rozważane, czy byłby z tym problem? Tak, było rozważane i generalnie oczywiście powietrze z dolotu nigdzie się nie zmarnuje i będzie jakaś forma Fresh Aira jak najbardziej zastosowana. I've been signing on the city lights. All this doubt around me, then but look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might.